Siemano YouTube. Jak to nagrywam, to słuchajcie, zostały 3 tygodnie do lata, a jak wiadomo, skoro lato, to najważniejszym akcesorium dokłada jest... Tak, zestaw grzanych manetek. Pierwszy raz nabyłem takie manetki, nigdy wcześniej ich nie używałem, zatem zapraszam Was dzisiaj na odcinek z montażu. Mam nadzieję, że mi jakoś wyjdzie. Będę się rozdziewiczał w tym zakresie. To lećmy na przenudny unboxing, a później do montażu. No dobra, lećmy z tym koksem. Ciach. Ciach. Ja coś mam dziwne wrażenie, że to zaraz wyleci na mnie. W ogóle słuchajcie, jak chcecie zobaczyć, gdzie można kupić takie manetki, to Wam dam gdzieś tam na dole linka. Kupę syfu, bo w kartonie trochę syfu było. No dobra, tak to wygląda. I coś czuję, że trzeba to otworzyć w ten sposób. Ok, co my tutaj mamy? Mamy uchwycik, tylko czemu oni robią w srebrnym kolorze? Ajajajajaj. W dziwny sposób spakowane cholerstwo. Ok, manipulator, ogromny. Poprzednie grzane manetki, które miałem, to miały tak z połowę z tego. Ale ok, ładny. Oczywiście same manetki i powiem Wam, w Wani, kurczę, kojarzy mi się to z takimi kredkami świecowymi ze szkoły w PRL-u. Zasilanko. W ogóle jeśli o zasilanie chodzi, to te manetki są o tyle fajne, że nie musimy ich podłączać po zapłonie, czyli nie musimy sobie kombinować, tylko wedle instrukcji możemy je spokojnie podłączyć pod akumulator i one, jeżeli zapomnimy ich wyłączyć, to one się wyłączą same, po prostu kiedy napięcie akumulatora będzie trochę niższe, więc nie rozładuje nam przynajmniej w teorii akumulatora, co oczywiście sprawdzę. Zaślepeczki, trytki, proszę, trytki, też żeby przykleić, no i to od jakiejś manetki odleciało. No i zaślepki, które nie wiem, czy tutaj się przydadzą, będziemy się zastanawiać. Dobra, najpierw trzeba ściągnąć swoje manetki. Więc z tego co wiem, odkręcamy tutaj troszeczkę śrubkę, wyciągamy zaślepkę i później się mordujemy, żeby ściągnąć naszą manetę. Dobra, już wszystko wiemy. Słuchajcie, w środku jest taka tuleja wielka. Trzeba odkręcić najpierw, przynajmniej mi się tak udało. Odkręciłem najpierw śrubę, wyciągnąłem ją, czyli ta tuleja została mi w środku. I była jeszcze druga tuleja na zewnątrz, ona jest plastikowa z tego co widzę i zobaczcie, ona jest wklejona. Dlatego ciężko ją było wyciągnąć i trzeba było troszkę pokombinować, żeby jej też jakoś tam zbyt mocno nie uszkodzić. Myślałem, że ona jest metalowa, ona tutaj wygląda mi na plastik, tak naprawdę. Ok, i później wkręciłem znowu delikatnie śrubę. Ups, żeby teraz się udało. No świetnie. Zaraz mi się nie uda. No dobra, wkręciłem delikatnie śrubę i wyciągnąłem razem z tą tulejką. I teraz się módlcie, żebym był to w stanie jeszcze raz powtórzyć. Kurde, pracuj mądrze, a nie ciężko. Patrzcie, kupiłem kiedyś za jakieś 10 zł magnesik. Cyk. Da się wyciągnąć. Także patent na magnesik też działa. No i teraz trzeba by ściągnąć tą naszą manetę. Ja ją sobie tutaj troszeczkę podwinąłem, jak widzicie, że mógł obejrzeć, co jest pod spodem. Oczywiście, jak nie potrzebujemy ich do niczego, to po prostu grzecznie przecinamy, dziękuję, do widzenia, ściągamy. Ja spróbuję je uratować, zobaczymy, czy mi cierpliwości wystarczy. I teraz tak, sposobów jest kilka, bo obawiam się, że to też może być w jakiś sposób przyklejone. Więc albo po prostu wkładali śrubokręt, który gdzieś tam w jakimś smarze, w jakimś wódeku był wsadzony. A ja sobie spróbuję coś innego, tylko nie wiem, czy to się uda. Bo gdzieś kiedyś widziałem patent, że po prostu sprężone powietrze pod spód się daje i jakoś tam działa. Spróbuję i zaraz Wam doniosę, czy mi się udało i w jaki sposób to ściągnąłem, czy po prostu się wkurzyłem i przeciąłem to i w śmieci. Kurde, słuchajcie, z tym sprężonym powietrzem to chyba fajny patent. Zobaczcie, aż Wam to nagram. Wsadziłem sobie pod spód, zacząłem dmuchać, bo nie będziecie pewnie słyszeć, zacząłem dmuchać i po prostu schodzi. Patrzcie, o ile się teraz uda znowu.
Patrzcie jaki patent, ale numer. I faktycznie, zobaczcie, było trochę poprzyklejane gdzieś tutaj na boku, więc można było się zdziwić. Patrzcie, sprężone powietrze, ale numer. Zauważyłem pewien problem. W internecie dużo ludzi montowało te manetki w ten sposób, że tutaj szedł kabel w dół i jakoś sobie tam przeprowadzali. I ja też chciałem tak zamontować. Natomiast zwróciłem uwagę, że przeszkadza to we wciśnięciu hamulca. Zobaczcie, jestem w stanie go wcisnąć tylko dotąd, powiedzmy, a ja bym chciał dużo dalej. Patrzcie na to. Ja go jestem w stanie wcisnąć tak nawet, w przypadku jakiegoś mocnego hamowania. I takie ustawienie nam to uniemożliwia. Kiedy położę go tak, żebym tutaj nie zahaczał hamulcem, to wyobraźcie sobie, że zaczynam zahaczać przepustnicą i to też źle. Więc ja wymyśliłem, chyba jednak tego nie wymyśliłem, ale zobaczcie, że ja je zamontuję w ten sposób. Oczywiście kabel gdzieś tam puszczę dalej, więc ani nie przeszkadza na wciśnięcie hamulca, ani na przepustnicę. A chyba ja tego nie wymyśliłem, tylko zwracam na to uwagę, bo znalazłem jeszcze w pudełku instrukcję i zobaczcie, po mojemu nawet na instrukcji jest tutaj ten dings u góry, czyli to, a to jest prawdopodobnie dziurka taka, w sensie przekrój przewodu i nie widzę w instrukcji, chyba że nie doczytałem, bo wiecie, tak sobie ją tylko przejrzałem, jak go zamontować, ale na przykład tutaj, zobaczcie, też jest ten dings u góry. W związku z czym ja je zamontuję w ten sposób. I teraz tak, je można teoretycznie skracać, ale z tego co widzę, no dobra, trochę wystaje tam z te 2 mm powiedzmy, ale raczej będą, mam nadzieję, pasowały, jak nie to wam powiem o tym. I tu się zakłada taką gumową, tutaj taką obejmę i spróbujemy wsadzić oryginalne trzymanie. I teraz, niektórzy jeszcze pod to dają klej. Ja nie jestem zwolennikiem dawania kleju, ponieważ czasami trzeba je ściągnąć i może być kłopot. Natomiast na razie spróbuję je złapać tymi uchwytami, bo ten zewnętrzny jest na śrubę, więc zobaczę, czy to będzie trzymać. Jeśli tak, to w ten sposób to zostawię. Jeśli będzie mi się gdzieś podczas jazdy to jednak obsuwało, no to trudno, będę musiał zamontować klej. Ok, obydwie manetki zamontowane. Teraz trzeba będzie rozebrać tę pokrywę, a rozbiera ją się demontując spinki, piny. Mamy raz, 2, 3, 4, 5 i z drugiej strony 6, 7, 8, 9 i tak samo z drugiej strony 10, 11, 12 pinów. Kiedy je zdemontujemy, to mamy jeszcze tutaj takiego klipsika pod spodem, mam nadzieję, że widzicie, z drugiej strony tak samo, trzeba go wypiąć i wówczas całość nam ładnie wychodzi. Już mam wszystko ładnie na wierzchu, więc teraz przeprowadzę sobie ładnie wszystkie przewody, przybiję je trytkami i zaraz do Was wracam. Zobaczcie, podłączyłem ten manipulator, on jest po prostu olbrzymi i pokazywałem Wam chyba, że ten uchwyt dostarczony w zestawie był srebrny, już jest czarny, chociaż muszę przyznać, że to jest chyba najgorsze lakierowanie w moim życiu. I tu jest jeszcze takie świecidełko, od którego idzie taki kabelek, jeszcze nigdzie nie podłączony, ale póki co nie powiem Wam, co to będzie, bo tu mam pomysł na pewien bajer. Nie wiem, raczej rzecz dosyć przydatną, przynajmniej dla mnie. Ok, słuchajcie, zostało mi poprowadzić jakoś te kable tutaj z tej strony dobrze oraz jeszcze z tej strony będę musiał je poprowadzić jakoś w miarę ok. Są dosyć długie, co jest dosyć miłą odmianą. Nie podobają mi się te złączki. Są nie dość, że nie hermetyczne, to jeszcze takie słabe.
No ale trudno, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Do tej głównej wiązki, która idzie od manipulatora, trzeba po prostu podłączyć losowo, bo nie jest oznaczony, który prawy, który lewy. Po prostu podłączyć lewą i prawą manetkę. I tutaj podłączamy prąd. Natomiast ta wtyczka jest po prostu dodatkowa. Ja to po prostu sobie okleję taśmą izolacyjną. I tak naprawdę już tutaj prąd podłączyłem i mam go tutaj. Więc wystarczy połączyć to wszystko i powinno działać. Żeby uruchomić te grzane manetki, to nie trzeba przekręcać kluczyka. Wspominałem Wam, że je się podłącza bezpośrednio do akumulatora. I po jakimś czasie one automatycznie powinny się wyłączyć, kiedy kłada nie mamy odpalonego i alternator nie ładuje akumulatora. Więc sprawdźmy to. Ok, włączają się, spoko. Dałem teraz ogrzewanie 100%, czyli najmocniejsze. Więc prawdopodobnie chwilę to potrwa i ja Wam będę na bieżąco, po prostu skrócę ten filmik, a będę Wam na bieżąco mówił, czy coś się zmienia. No czuć, że już są dosyć ciepłe, nie są jeszcze bardzo ciepłe, ale czuć, że faktycznie obydwie grzeją. O, zobaczcie, zaczęło mrugać to Energy Saving Mode. No, są dosyć już ciepłe. I zaraz zobaczymy, co się stanie, bo nie mamy odpalonego kłada, więc teoretycznie go zgasiliśmy, czyli wróciliśmy do garażu, zgasiliśmy, było na 100%, one dalej grzały i po jakimś czasie, nie wiem, to z 2-3 minuty myślę, zaczęło to mrugać. Zobaczymy, jak długo będzie mrugać i kiedy się wyłączy. Na razie starałem się jak najdłuższe zdanie wypowiedzieć, po to, że myślałem, że może zgaśnie nagle magicznie, ale nie gaśnie, więc skończę gadać i nagram Wam, jak zgaśnie. Wydaje mi się w ogóle, słuchajcie, jeszcze sobie mruga, ale wydaje mi się, że one po prostu przestały grzać. Czyli w momencie, kiedy on zaczął mrugać, to one chyba przestały grzać. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc już teraz nie pobiera pewnie tyle energii. Czekam i czekam. No zestarzeje się tutaj. Nudy, nudy. No słuchajcie, na pewno już nie grzeją, ale dalej mruga. Czyżby to było tak, że po prostu on tak będzie mrugał do usranej, za przeproszeniem, i po prostu jak ja wrócę za 4 dni, to będzie dalej mrugać? Myślałem, że one się wyłączą. No dajmy im jeszcze szansę. Ale na razie to tak czekam. Może instrukcję przeczytam za ten czas. O, zgasło. Akurat jak czytałem instrukcję. Bla bla bla. Okej. Jeśli dobrze rozumiem, to ma w ogóle jakiś mikrofon wbudowany. Ciekawe. Czyli że kontroler pójdzie w tryb taki uśpienia po 5 sekundach, kiedy napięcie akumulatora będzie mniejsze niż 11,5 V, lub po 2 minutach, kiedy nie wykryje żadnego hałasu i kiedy przejdzie w ten tryb Battery Save, to później po 5 minutach, co całkiem możliwe, wyłączy się. Aha, czyli co to, jakiś dźwięk wykrywa? Jeszcze mnie cholera jasna kolejne urządzenie będzie inwigilować? Super. Dobra, nieważne. Słuchajcie, chyba działa. Tak? Świeciło, grzało, później się wyłączyło Battery Saving Mode i się wyłączyło po 5 minutach. No to co, YouTube? Udało się, wszystko podłączone, wszystko działa. No wiadomo, kabelkologia, no to jak se kto tam lubi. U mnie, jak sprawne oko pewnie zauważy, to jakieś tam gratisowe kabelki zaczynają tędy iść, jakieś bezpieczniki gratisowe. O wszystkim Wam powiem, bardziej sprawne oko tam jakieś kabliszcza też zobaczy. O tym wszystkim Wam poopowiadam w odpowiednim czasie. Tymczasem dzisiaj żegnam się z Wami, idę spać, bo to już późno, no późno. Okej, wszystkiego dobrego YouTube, trzymajcie się, na razie, cześć.